Witam Was, kochani, serdecznie w filmie, którego pewnie się nie spodziewaliście, ja też nie, ale ponieważ byłam w perfumerii Silage w Warszawie u Moniki Aromy, to chciałam Wam pokazać, jak tam było, co robiłyśmy bądź nie robiłyśmy nic, co wąchałyśmy, a na wstępie pokażę Wam w ogóle, co kupiłam, co dostałam też od Moniki, jakie próbki. I tak na szybciutko tylko zrobimy pierwsze wrażenie, natomiast pewnie sobie to potestuję i z czasem przyjdę do Was i opowiem więcej. W każdym razie nie przedłużam, zapraszam. Mam tutaj torebunię i nie zawaham się jej użyć. Kupiłam tylko jeden zapach, ponieważ ja online kupiłam trochę. Jak wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy live'owe, to kupiłam Cadel i właśnie spotkać się z Cadel pojechałam. No i z twórczynią marki, założycielką marki Cadel pojechałam się zobaczyć, ponieważ 2 nowe zapachy wypuszcza. I jeden zapach mam tu. Jest przecudowny, ale tylko dla tych, co lubią skórę. Jest to taka skóra troszeczkę słodka, owocowa. A drugi to jest Gourmandiak, który szczerze powiem jest przepiękny. To jest przepiękny, bardzo elegancki gourmand i muszę Wam powiedzieć, że tak samo jak dziewczyna ta, która właśnie tę markę tworzy. To jest karmel, tonka, ale też jakiś likier. To jest po prostu coś przepięknego, jak to leży. Marka jest naprawdę warta. Tam dosłownie są 3 zapachy, teraz dojdą 2, więc w sumie będzie 5. Ja mam Brume de Mai, jak wiecie bądź nie. I też byłam tym zapachem spryskana. Boho Boco Sea Salt Caramel. Ja to kiedyś wąchałam, teraz za bardzo nie przewąchałam tego. No, niuchnęłam, ale tam w korku nic nie było. Stwierdziłam, dobra, pamiętam, że to mi się strasznie podobało. Czy bardzo mi się podobało, więc biorę ten zapach. Ja bardzo lubię tę markę i zawsze jak jestem u Moniki, to z Boho Boco wychodzę. Jak to się dzieje, nie wiem. Także Sea Salt Caramel psiknę sobie w koreczek. A oczywiście używanie przyjdzie. No to jest piękne. To jest słone. O Jezu, to jest piękne. To jest właśnie taka morska słoność. Dosłownie czujecie morze. To jest taki zapach w ogóle przynajmniej początkowo niesłodki. No ale dobra, czekajcie, bo co tam jeszcze Wam mówiłam o Cadel. No, ja mam Brume de Mai i właśnie wszystko to, co czujemy, to ona opowiedziała, że ona chciała uzyskać zapach wiosny. Ona się wiosną urodziła w maju i po prostu chciała uzyskać taki zapach i przybijam 5, ponieważ naprawdę jej się to udało. Nie, no ten zapach jest po prostu świetny. Póki co nie jest słodki. Ja nie pamiętam, czy on był słodki, czy nie po ułożeniu się. No ale teraz nie będziemy czekać, aż się ułoży. Jest po prostu cudowny. Bardzo się cieszę, że trafia do mojej kolekcji. Tym bardziej, że się pozbyłam kilku flakonów, więc mogę działać dalej. No i dostałam tutaj oczywiście próbki. To są próbki Kinetic i tu jest Aura, jest właśnie Mozaik, o którym Wam mówiłam, mam ten zapach, i Luna. Aura, wielokrotnie się zastanawiałam, ciągle wracam myślami, czy by nie mieć, bo to jest taki przepiękny, bardzo mocny, owocowy, silny w ogóle zapach. Lunę też testowałam, nie pamiętam, żeby jakieś wielkie wrażenie na mnie zrobiła. W każdym razie to będą próbki, które po prostu będę dołączała do zamówień. Oprócz tego otrzymałam też coś takiego, w ogóle nie wiedziałam. Dołożyła mi to, ja nawet nie wiedziałam, kiedy mi to dołożyła. No i to jest przepiękne. To jest przepiękne. To jest takie do wiązania, słuchajcie, takiej ala muchy chyba, czy coś takiego. To się jakoś tak, to się jak po francusku chyba nosi. To ja może już z tym zostanę na live'a? Tak sobie myślę. Może zostanę z tym na live'a? Słuchajcie, to bardzo ładnie wygląda, fajnie. No,
zostanę z tym. Nie powiem, co to jest nikomu, żeby jutro, bo zaraz pewnie to zmontuję. Nagrywam to w sobotę, w niedzielę pewnie to już oglądacie. No i oczywiście dostałam 3 próbki. Poprosiłam dziewczynę, która pracuje u Moniki. Poprosiłam, żeby wybrała mi sama 3 próbki marki Sly Jones Lab. I mam tak, Sherry Passion, czy Passion, zależy w jakim języku, Indian Grass oraz Forbidden Elixir. Zacznijmy od tego Forbidden. Ja już nie za bardzo mam ręce, bo jestem popryskana już wszystkim, ale spróbujmy. Nic przecież nie zaszkodzi. W ogóle jak mi to świetnie pasuje. Szkoda, że ja wcześniej nie zauważyłam, że mi to dołożyła. O, piękne. Świeży, ale nie tak zwyczajnie, tylko właśnie tak niezapomnianie. Nazwa coś mi podpowiada. Trochę jest zmysłowy, trochę bardzo uniseksowy. Oczywiście gdzieś tam czuję jakiś rodzaj cytrusowości, ale też taki wydźwięk trochę mleczny to ma. To ma sens, co ja mówię? No, bardzo ciekawy. Dalej to ten Sherry Passion albo Passion. Ojejku, czasem te psiki. Sherry. Sherry to sherry. Bardzo silnie sherry alkoholowo. To jest dosłownie likier wiśniowy. Ja zawsze Wam mówię, że dla mnie te wiśniowe perfumy to wszystkie brzmią tak do siebie podobnie. Natomiast to jest najbardziej zbliżona wersja do tego Boho Boko Wet Cherry Liqueur, ale jeszcze intensywniejsza, jeszcze mocniejsza, jeszcze bardziej sherry. Te sherry jest tak soczyste, jakby soki się z niego wręcz wylewały. A teraz, o Jezu, teraz to zaczyna być turbo elegancka wiśnia. Ale nadal wydaje mi się, że ta likorowość tutaj jest. I nie czuć czekoladowości, ale to tak jakby z tych czekoladek z wiśnią i likierem w środku zdjąć tę czekoladę i zostawić ten środek. To tak pachnie, przepięknie pachnie. Naprawdę piękny zapach. I ostatni to jest właśnie te Indian Grass. To może tu. To jest mocne. To jest mocne. No, to jest niekoszona trawa. Może inaczej, to jest skoszona trawa, która leży nieposprzątana. I zaczyna tak troszeczkę przyduszać. Czuć tu przyprawy typowo hinduskie. Jakieś kardamonowo, kary nawet. Takie sytuacje. Bardzo, bardzo mocno. Ta trawa jakby już nie jest nieskoszona, tylko doprawiona. Nie wiem. Trzeba poczekać, aż się ułoży i wtedy można coś powiedzieć. Te sherry jest przepiękny. On w ogóle teraz jakby zmienia swoją postać. Robi się bardzo, bardzo intrygujący. No piękny. A ten, jaki jest cudowny. Forbidden. O Jezu, naprawdę śliczny. Bardzo fajna marka. W takim razie trzeba się nią głębiej może zainteresować. Najlepiej globalnie potestować, wiadomo. No i to by było na tyle. Także ja zapraszam Was teraz na taki krótki chyba filmik z tego, jak tam było. Jak wygląda właścicielka marki Cadel. Co tam rozmawiałam. Troszkę wywiad z Aromą. Z Moniką kilka pytań jej zadałam, także zapraszam Was na tę część.
travaille en synergie. Ponieważ ona zna doskonale litoterapię, więc wybrała specjalną. Za każdym razem są dwa kamienie, które pracują w synergii. Więc na przykład jak się jest w złej formie, to Sanzescal dodaje nam energii, pewności siebie, rozfatal, jest ametyst i A co jest w Brun de Mai? Brune de Mai, C'est une topaze blanche biały topaz. No właśnie biały, mhm, tak. Topaz et du cristal de roche. i Kwarce po prostu skrystalizowane jakby. krystałowski. Tak. I te dwie połączone energie, to Énergie qui favorise l'intuition très aérienne, très... intuicja, intelekt pobudza i tak dalej. Czasami ja bardzo wierzę w te kamienie, bo na przykład jak jestem w małej formie i biorę oko tygrysa, to od razu się czuję lepiej. I te perfumy są niesamowite, Tak, to prawda. prawda? Tak, to znaczy ja w Brun de Mai w ogóle Dzień się dobry. zakochałam jak w mało. Very much. It's beautiful, it's delicate, it's flower, but with sun and with blue sky. It's everything in one. This perfume, yeah. Każdy perfumy mimic mają springtime. inną energię. Yes, exactly. Springtime. Yes, springtime, Moje so very perfumy takie delicate, very fetyczne floral. są Yes. fatalne. We have Tak, to jest peonies, takie fresh bardzo flowers, kobiece, Exactly. bardzo so it's really delicate and Yes. fresh. to jest Yes, miłość, elegance, dobroć, everything. życzliwość. I powiem And szczerze, more, że jak kiedy very go much, noszę, ja nie wychodzę bez rozkochu. Bo mam Womanity. wrażenie, że jak go Very nie much mam romantic. taki perfum, to coś Okay, niedobrego so się this zdarzy. is your favorite. Mam Yes, same this is my favorite, and this one I have in my collection. Oh wow! So glad. Beautiful, beautiful. So you're passionate about Yes, I have a Mamy własne 300 wibracje, ale perfumes to collection. potężnieje tą Yes, I wibrację. love. Tak, This one with leather, yes? yes, there is also tobacco, a tiny bit of wood, and there is With a little bit sweetness, something sweetness. there is plum liqueur. So it's like the fresh fruit. And there is a little bit of cinnamon and nutmeg as well. Yeah. The head notes. Beautiful, beautiful. And so inside they have a smoky quartz, which is a very, very grounding and powerful stone. Okay. And inside our vats, when we do the maceration, we put a big rose stone. Okay. And this one for onyxile is a black tourmaline. I don't know if you know, it's a black stone. Which has the capacity to transmit like the bad energies. Okay, It works okay, like a sponge, yeah. protective and very like a how to say, a talisman. Just being protected, grounded, and yes, it's a very strong energy. This, Yeah. Right. And this one is some gourmand. Yeah? Yes, so this Caramel? Yes, I wanted to mimic the crème brûlée, which is a traditional Crème French brûlée. dessert. Yes. Yeah. So there is vanilla, caramel, tonka bean, of course, and we added some liqueur. We added rum to give this gourmand but not too sweet effect. And there is davana as well, which is a small. I really love this scent. And you have also santal. It's really like a pyramid with a tiny bit of a lot of notes. To have this gourmand kind of perfume, but not too sweet, and kind of powerful. Okay, this is extract or No, this one are eau de parfum. Eau de as well. parfum. Yes. But our first collection is more floral, yes, and delicate. These are Exactly. powerful. This one, yes. O, patrzcie, Amara. Patrz. dzień dobry. Ja jestem konkurentka. Ja jestem mamą tłumaczką. Boże, ile tu do wąchania, słuchajcie. Jest oczywiście hałas, znam sobie, o to jest moja marka, którą kocham.
Się zastanawiam, bo może z jakimś zapachem wyjdę. Jednak, wiecie? Tak myślę, że chyba wyjdę z jakimś bochowoko. Kurde, nie możecie mi doradzić z którym, ale ten sandalwood neroli słabo. Sea salt caramel chyba. Dobra, powącham, niech będzie. Stracę. Chcę go. Biorę. Sea salt caramel bochowoko. Już możecie liczyć, fakturka będzie. Zaraz płacę gotówką. Nie, ale już wezmę, bo wiesz, jak nie wezmę, to nie wezmę, a jak wezmę, to już zaklepam. Sama własnoręcznie Aroma mi podaje perfum dla mnie. Możesz sobie wybrać teraz 3 próbki. O kurde. SJL chyba chcę. Miała pierwszy raz zrobić? Spróbujesz. Jak się u Aromy pracuje? Ale lubisz perfumy? A nigdy nie pracowałaś w perfumach? Ewa, jak wrażenia? Tobie Brum de Mai się nie trzyma, nie? To znaczy one mi się nie trzymają, ale one mi się podobają. One są niesamowite. Tak, trochę moja skóra je wyjada. Ale ja też mam tak z niektórymi woniami. Fatal, jest to samo. Tak? Ale wiesz, ja myślę, że ty to już masz trochę za dużo tych perfum. Podzieliłabyś się ze swoją perfumową koleżanką. No na pewno. A już tutaj dziewczyny z Kadel już wie o tym, że masz dużo flakonów. Tak, bo ja z nimi już tutaj rozmawiałam długo. Że masz kanał perfumowy. No, Mówiłam, że nas tam jest taka grupa 12 dziewczyn i szalejemy. tak. Gadałam. Nawet spoko, bo myślałam, że będzie tylko francuskie, ale jest okej. No. A ty co wąchasz teraz? Te są piękne. Bardzo mi się podoba. Są totalnie w moim stylu. Ten gurmandowy bardziej, a mi skóra, wiesz, że ja skórę. Ja nie wiem, co ja mam do tej skóry. Ja po prostu, jak jest zapach skórzany, to ja mogę w ciemno kupić. Ja wiem, ja dlatego wtedy śmiałam, wiesz co. No. Wiesz, No i kupiłam, widzisz. No u mnie to jest po prostu, ja nie wiem. po prostu łykasz jak pelika. Tak. Czekaj, bo trzęsę, tak. Czekaj, tylko ty nie powycinasz najwyżej. Oszalałaś? Ty się przyzwyczajaj do kamery. Pisze, że musisz się z tym zmagać. Że naprawdę jest to najtrudniejsze. Ludzie, którzy by mieli obsługiwać moich klientów, ale mieli taką samą pasję jak ja. Czyli człowieka. Generalnie znajesz człowieka. Takiego jak ja. I już będę szczęśliwa. Bo ja bym chciała tych miejsc tworzyć więcej w Polsce, ale z drugiej kolei, który z taką energią tutaj wpadnie i z ogromną radością każdemu po prostu. No ale przecież takich wariatek jak my jest dużo. No to przyjdźcie do mnie do pracy. Reklama. Ja mam już swoją pracę, nie dam rady już więcej obrobić. A żeby zdobyć takie marki, które chcesz, no trzeba pisać, ale skąd? Trzeba mieć nosa, tak? Trzeba nas. No bo generalnie. Na przykład KDS, tam 2 lata temu sama sobie jeszcze latarkę. Ona dopiero to zrobiła markę. Dopiero ją wytworzyła swoje. Chodzi ci też o te targi na Diolanie. I tak u Ciebie wszystko to zaczęło, czyli od tych targów i od poznania ogólnie ludzi. I przyszedł Ci stąd ten pomysł cały, tak? Pomysł pojechałam już z pomysłem na Zamiast pojechałaś do targów. A dla ją zapach, jak tam rozdawałam, wtedy mnie zaskoczył bakarelu, a dzisiaj ten teraz mamy dalej.
Ciągle się poszukuje, nie? A znowu I nie można przestać. Nie można. A znowu nie lubię zapachów animalnych. Wiesz, nie trwa. Nie daję. Czyli zoologist nie jest dla Ciebie i nigdy nie chciałeś tego, sprzedawać. Sprzedajesz po prostu to, co Ci pasuje. Czyli ja, jakbym miała Ciebie ocenić, jaka jesteś po tych patrzach, to jesteś delikatna i elegancka. Elegancka. Zdecydowanie. Ja lubię mieć pasów. Lubię seksualne No, ale nawet bez pozorem zapachy, czy nawet casual, to jest w nich coś takiego, lśniące. no coś tak, dlatego że wiesz, no można pachnieć strasznie mocno i przytłaczająco, Ale żeby intrygujące. ale tak, Żeby to wciągało. no. No ja ogólnie, tak, no masz rację. Dziękuję Ci za wywiad.